Siema, tu Wahacz. Nowe Volvo EX60 pojawi się na rynku w drugiej połowie 2026 roku, a ja mogłem spędzić z nim krótki czas na prezentacji. Była ona statyczna, więc wrażeń z jazdy nie będzie, a skupię się na tym filmie na odczuciach z kontaktu z wnętrzem. Zanim do tego jednak przejdę, mogę powiedzieć, że na zewnątrz samochód wygląda ładnie, chociaż bliżej mu jak dla mnie stylistycznie do EX30 niż EX90, a wolałbym bardziej pójście w stronę flagowego modelu. Wciąż jednak stylistycznie trudno jest 60 coś zarzucić z delikatnymi ogólnymi liniami wraz z ostrzejszymi detalami. Bez problemów można też zorientować się z autem, jakiej marki mamy do czynienia. W samochodzie uwagę zwrócić mogą nietypowe klamki z, jak to nazwało Volvo, uchwytem skrzydłowym. Po kilkukrotnym otwieraniu mogę powiedzieć, że działają moim zdaniem ok i jeśli już jakaś marka idzie w eksperymenty, to wolę coś takiego niż te chowane w drzwiach. Mamy także w prezentowanym modelu bezramkowe szyby, to zawsze miły element poprawiający wrażenie z użytkowania. W kabinie Volvo przeprowadziło duże zmiany względem swoich poprzednich modeli, również tych z serii EX, ponieważ deska rozdzielcza ma inny, mniej zabudowany projekt. Przyznam, lubiłem podejście znane z minionych lat u Szwedów, lepiej moim zdaniem pasowało do większych SUV-ów, ale to co otrzymaliśmy w EX60 trudno jest mi krytykować, bo też jest ładne, a po prostu inne i tworzy wyróżniający ten model nastrój, gdy się zajmie miejsce za kierownicą. Jak ktoś preferuje lżejsze optycznie kabiny, to nowe podejście będzie lepsze. Materiały we wnętrzu są wysokiej jakości. Volvo odeszło od skór naturalnych i stawia na drewno oraz wełnę. To też wpływa na nastrój, o którym wspominałem. Sposób wykonania na pierwszy rzut oka trzyma odpowiedni poziom. Jeśli chodzi z kolei o obsługę, to najbardziej zauważalną zmianą jest inna orientacja ekranu. Od lat w Volvo mieliśmy pionowe wyświetlacze, a teraz Szwedzi postawili na poziomy. Tutaj znowu ocena jest trudna, zależy od indywidualnych preferencji. Według mnie poziomy ekran jest wygodniejszy, chociażby elementy na dolnym pasku mają dla siebie więcej miejsca. System zyskał też nowe oprogramowanie i ono bardziej zwróciło moją uwagę niż sam ekran. Wciąż mamy integrację z usługami Google, ale interfejs został przeprojektowany i znacznie poprawiony. Mamy czytelniejsze rozmieszczenie widgetów na ekranie domowym, wygodniej zaprojektowane ustawienia, więcej przełączników dostępnych bez konieczności zagłębiania się w menu. System działa też wyróżniająco się dobrze pod kątem płynności. No ogólnie widać, że Volvo nad tym solidnie popracowało. Wciąż jednak fakt zostaje, że nie ma co oczekiwać fizycznego panelu klimatyzacji, też sterowanie lusterkami wymaga aktywacji odpowiedniej sekcji w menu i później dostrajania przyciskami na kierownicy, bo dedykowanego joysticka nie ma. Fanów tradycji i fizycznych elementów sterujących pewnie to w jakimś stopniu zniechęci do tego modelu. Ja mogę powiedzieć, że dzięki nowemu systemowi obsługa samochodu w oparciu o niego powinna być wygodniejsza niż wcześniej, a doświadczenia z kontaktu z pozostałymi elektrykami Volvo pokazały mi, że da się z taką obsługą auta żyć. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Na kierownicy za to mamy już obecne fizyczne przyciski o podobnym układzie, co stosowany w Volvo od lat, tylko o zmienionym designie. Moim zdaniem lepszym niż wcześniej, bo obszary pod kciukami są matowe i mniej będą się brudzić niż dotychczasowe połyskujące. Niewielki ekran zegarów został odsunięty na podszybie i ma teraz przy okazji zastąpić head-upa niedostępnego w EX60. Trzeba poczekać na jazdy, aby móc ocenić praktyczność tego rozwiązania, też na produkcyjną wersję, aby sprawdzić, jaką funkcjonalność dokładnie będzie oferował zestaw wskaźników. Taki zabieg z nim spowodował zastosowanie mniejszej kierownicy, co jak sądzę pozytywnie wpłynie na wrażenie z prowadzenia samochodu. Volvo EX60 ma nadwozie o długości 480 cm i szerokości 190 cm. Gdy ustawiłem przedni fotel pod siebie i usiadłem za sobą, to na nogi miałem jeszcze duży margines wolnej przestrzeni. Nad głową po wyraźniejszym wyprostowaniu się zapas wynosił sporo, bo lądowała ona pod taflą panoramicznego dachu. Nie ma on fizycznej rolety, jest za to funkcja elektrycznego przyciemniania szkła. W bagażniku prezentowany model oferuje 523 litry pojemności z dużym otworem załadunkowym i regularnymi kształtami, a także z całkiem sporym schowkiem pod podłogą. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się płaską podłogę bez uskoku, zatem mamy rozsądne podejście. Też w kufrze znaleźć można sympatyczny drobiazg w postaci wymiarów auta wytłoczonych na tylnej klapie. Utrzymaną w podobnym klimacie mamy też z przodu informację o odległości trójkąta ostrzegawczego od samochodu, jaka powinna być, a na froncie znaleźć można także dodatkową przestrzeń, tak zwanego franka. Ogólnie kabina EX60 ma swój specyficzny klimat, który na mnie zrobił pozytywne wrażenie, bo ma sporo uroku i przez spójność z zastosowanymi materiałami i wyglądem nadwozia wyróżnia ten model.
Sposób obsługi też jest tutaj specyficzny i jeśli ktoś preferuje mieć wszystko pod ręką na przyciskach, to musi brać pod uwagę, że w EX60 mamy zupełnie inną filozofię, ale muszę też docenić, że Volvo swoją koncepcję dobrze dopracowało. Samochód, tak jak wspominałem, zadebiutuje w drugiej połowie roku. Jego cennik startuje od 281 900 zł. Pokazywany model będzie dostępny w dwóch wersjach wyposażeniowych, Plus oraz Ultra, a także z 3 układami napędowymi 374, 510 albo 680 koni, mającymi akumulatory odpowiednio 80, 91 albo 112 kWh netto i ładowanie 350 albo 400 nawet kW, więc solidnie. Później dołączy też podwyższona odmiana Cross Country. I to tyle, co przygotowałem o EX60. Więcej będę mógł o nim powiedzieć, gdy w przyszłości dostanę go do normalnego testu. A tymczasem dziękuję za uwagę. Jeśli komuś ten film się podobał, to zapraszam do dania mu łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!